Hej, tu Zysia, witam Was w kolejnej kosmetyczce miesiąca i mamy teraz co? Marzec. Więc czas wybrać sobie jakieś kolejne ciekawe kosmetyki do używania. Myślę, że wrzucimy sobie w tym miesiącu kilka nowości. A co? Najwyższy czas. Także podsumujmy sobie ubiegłą miesięczną kosmetyczkę i przechodzimy do makijażu. W ubiegłym miesiącu z nowości to miałam tylko ten nowy róż ze Stars from the Stars. Jest cudowny, uwielbiam go i ten kolor jest przepiękny. Natomiast jeżeli spodziewacie się po tym kolorze, że on będzie ciemny i bardzo intensywny, no to możecie się zawieść. Z drugiej strony, jeżeli boicie się tego koloru, to możecie się miło zaskoczyć, bo on nie jest intensywny. Zobaczcie, jak go spróbuję tutaj zesłoczować, to on jest leciuteńki, więc nie zrobimy sobie nim krzywdy, ale jednak taki leciutko jagodowy tincik na policzkach będzie, więc w zależności od tego, co lubicie, mi się bardzo podobał i na pewno ze mną zostaje. A najczęściej używaną w ubiegłym miesiącu przeze mnie paletą była Muse. Powiem Wam, że wciąż uważam, że jest to jedna z piękniejszych palet, jaka po prostu istnieje na rynku. Często po nią sięgałam, bo ona ma fajne te błyski. I jak sobie pracowałam nad moimi kosmetykami z Project Pan i używałam tej palety z projektu, no to wiecie, brałam sobie tą, dorzuciłam sobie trochę różu, trochę fioleciku, czy jakiejś zieleni i już miałam zupełnie jakiś inny makijaż na oku. Zresztą widzieliście też w akcji te zielenie takie zgniłe, no lubimy się. Lubimy się z tą koleżanką. Jak się nad nią zastanawiacie jeszcze, no to wiecie, co wam powiem. Wiecie, co powiem. Nic wam nie powiem. Słuchajcie, i tyle z podsumowania. Jakoś mało ostatnio nowości, więc nie było co podsumowywać. Także lecimy sobie z makijażem i mam tutaj parę nowości. Zaczynam sobie od bazy, bo aktualizacja Project Pan zbliża się wielkimi krokami, więc wiecie, trzeba brnąć do przodu. Mam w tym miesiącu ochotę poużywać sobie jednego z moich ulubionych podkładów wszechczasów, czyli Lancome Teint Idéal Ultra Wear. Często pytacie się mnie, jaki ja odcień używam. To jest akurat 235N, to jest zwykle mój taki standardowy odcień. Nie wiem, czy on teraz nie będzie taki ciut dla mnie za ciemny, no bo ostatnio się troszkę złuszczam, tam używałam i kwasów, i retinoli i tak dalej, więc może moja buzia być troszeczkę jaśniejsza niż zwykle, ale zaraz zobaczymy. Także nakładam sobie trochę tego podkładu. W poprzedniej kosmetyczce miesiąca miałam podkład Vibo Skin Perfector i nie używałam go jakoś bardzo często, no bo też chciałam poużywać sobie jak najczęściej tego podkładu, który mam w Project Pan, ale powiem Wam, że bardzo fajnie w ogóle pasowało mi łączenie właśnie Vibo Skin Perfectora. Może pokażę, bo wizualnie to nie każdy kojarzy. Chodzi o te podkłady i jak sobie łączyłam właśnie z upiększaczem, no to wychodziło mi fajne combo, powiem Wam, bo upiększacz u mnie no jest bardzo delikatny, delikatnie kryjący, ale też mega szybko się wyświeca na mojej cerze, no bo to jest taki super delikatny, nawilżający, lekki podkład. A z tym Skin Perfectorem, no już taki robił troszkę fajniejszy blur. Spodobało mi się to combo, bo się zrównoważyły fajnie te podkłady. Także jak wiecie, coś Wam nie pasuje, to zawsze warto jest pomieszać z czymś innym. No, lubimy się z tym podkładem. Bardzo go lubię. Z korektorów nie będziemy tutaj kombinować. Wezmę sobie Glam Shop pod oczy i tutaj na zmiany. I taki tip, bo zobaczcie teraz może, no już widać, że jest tutaj ciemniejsza strefa, a tu jest jaśniejsza. Taki mój tip, jeżeli tak się zdarzy, że na przykład mi ściemnieje podkład albo jednak ta twarz jest troszkę za ciemna w stosunku do szyi, to nakładam sobie korektor jeszcze tutaj. Jak tutaj ten korektor jest jaśniejszy, no to się będzie fajnie wblendowywał w szyję i nie będzie takiego mocnego ciemnego odcięcia. O, widzicie? Od razu troszkę lepiej to wygląda. Puder. Użyję sobie częściowo ten sypki ze Starsów, ale mam go już naprawdę końcówkę, więc on mi na cały miesiąc nie starczy. Zacznę sobie zatem od tego i ten nałożę sobie w strefę T. Wprasujemy go sobie. A tutaj w nosek. Jeszcze i trochę tutaj na środek czoła. A na resztę twarzy użyję sobie takiej próbki, którą dostałam jakiś czas temu od mojej Wicki, poprzelewała mi kilka takich fajnych produktów i tutaj mam puder z Chanel, to jest Universel Libre
Ach, ten francuski numer 20. Bardzo fajny puder i właśnie jego sobie może użyję, słuchajcie, pędzelkiem. A resztę twarzy nie używam dzisiaj mokrego bronzera, a może właśnie nie. Powiem wam, że ostatnio używam tylko i wyłącznie kremowych róży i bronzerów i zaniedbuję totalnie moje suche, więc tak. Dobrze robimy. Ten puder też przepięknie wygląda na twarzy. To wrzucam go sobie w takim razie do kosmetyczki miesiąca. A co? Próbeczka. Dumam, co użyć z bronzerów. Ostatnio bardzo często sięgam po ten z Hourglass, ale no właśnie, skoro często po niego sięgam, to może coś innego. Może poużywam sobie trochę tego z Mexmo. W sumie mam go od niedawna i jeszcze tak nie miałam okazji go poużywać, tak potestować, więc może to będzie właśnie dobry czas. Także używam sobie bronzera z Mexmo, Cafe Latte, satynowy bronzer do twarzy. Bardzo fajny, taki troszkę chłodniejszy odcień. Zobaczymy, jak wypadnie u mnie na policzkach. Nie wypada chłodno, więc to nie będzie chłodek dla chłodnych osób. Coś może bardziej neutralnego dla ciepłych osób. No nie, no bo widzimy, że to wypada ciepławo, a tutaj się wydaje taki wręcz no taupe, nie? Jak chcecie przegląd bronzerów takich chłodnych, to bardzo wam polecam odcinek Everett Lipstick Monster. Zrobiła przegląd kremowych, właśnie chłodnych bronzerów, które są faktycznie chłodne i które się faktycznie sprawdzą na chłodnych karnacjach, bo wiem, że często jest tak, że to, co się mówi, że jest jakieś tam chłodne, to przy chłodnych urodach wypada i tak ciepło i pomarańczowo. Wiem, że wiele osób ma z tym problem, więc polecam wam tamten odcinek, może się spoko przydać i możecie pisać jej tam w komentarzu, żeby zrobiła jeszcze przegląd takich suchych, nie? To też by było przydatne. No, u mnie wygląda bardzo ładnie, właśnie ma fajne takie satynowe wykończenie, nie jest za mocny, mega przyjemnie się nim pracuje. Jest u mnie taki lekko, no ciepławy, taki lekko brązowawy, ale to nie jest taki, wiecie, pomarańcz jakiś chamski czy coś. Fajnie jest wyważony, ale tak jak mówię, ja jestem ciepła, więc tak, ładnie, fajnie. Kurczę, naprawdę dawno nie używałam tylko i wyłącznie suchego bronzera i powiem wam, że aż mi się jakoś tak miło używało, bo jakoś tak ostatnio cisnę z tymi kremowymi. Może też dlatego, że po prostu lepiej mi się i łatwiej je zużywa. I jakoś tak, powiem wam, te suche to tak w odstawkę poszły. Ewentualnie na wykończenie makijażu, tam czegoś mi jeszcze brakuje, to tak wiecie, sobie dołożę. Ale naprawdę dawno nie używałam zwykłego, normalnego bronzera. I różyki. Dawno nie używałam tych z LH Cosmetics. Często ich używam w pracy. Bardzo wielu osobom pasują te odcienie, ale sama nie miałam okazji używać ich od bardzo dawna. Może pomieszam te dwa kolory. W sumie ten troszkę jak ten Stars. Porównajmy sobie. Całkiem podobne. Naprawdę podobne. Z tym, że te są nie są wypiekane, ale mają takie satynowe wykończenie. Delikatnie, bardzo delikatnie odbijające światło. I te są mocniej napigmentowane. Wzięłam bardzo lekki pędzel, a widać, że ten kolorek się nabiera porządnie. Piękny kolorek. Suche usta. Nałożę sobie błyszczyk. Na chwilę. Smoki. Spryskam się mgiełką. I mam ostatnio mega ochotę, nawet wyciągnęłam sobie już tak do używania, na ten puder z Laura Mercier, ale to nie jest ten, wiecie, ten słynny translucent od Lory, tylko to jest Light Catcher, to jest puder rozświetlający, który można stosować na całą twarz, ale ja go bardzo lubię używać jako rozświetlacz. Zobaczcie, że jak się go rozsmaruje, to daje takie piękne odbicie światła i on przepięknie wygląda na całej twarzy. Oczywiście jak ktoś ma ładną cerę, ja uwielbiałam używać ten puder na modelkach, przy sesjach zdjęciowych. Och, no po prostu buzia jak marzenie. Ale Sysia osobista bardzo go lubi jako rozświetlacz, bo jest taki nieprzytłaczający, nie jest intensywny i bardzo ładnie się tak wtapia w skórę. No zobaczcie.
To jest bardzo zdrowy efekt, bardzo zdrowy glow. Wygląda obłędnie, tak bardzo naturalnie i zdrowo. No i właśnie można stosować na różne sposoby. Można sobie tak przelecieć, wiecie, całą twarz tym pudrem, a można właśnie jako taki rozświetlacz mięciutki, ale jednak robiący wrażenie. Piękny. Nie wiem, czy opłaca się go kupić dla samego rozświetlacza, jakby miał służyć jako rozświetlacz, bo on ma 29 gramów, także jest to kupa pudru. Ale no, to jest... Kiedyś w ogóle chyba w jednym z pierwszych takich ulubieńców roku wam go polecałam. Bardzo go lubię. Ewentualnie jakby ktoś z was chciał próbeczkę, to mogę chętnie odsypać, bo jest go bardzo dużo. No i dobra, lecimy do brwi i brwi sobie... Tak, mnie przez chwilę kusiło, żeby zrobić, wiecie, no wiecie, białe, nie? Ale dobra, lecimy z normalnymi. Spróbuję sobie zrobić takie troszkę cieńsze dzisiaj. Tu mi się kawałeczek ułamał tej kredki, muszę ostrożnie jej używać, żeby mi się nie ułamała mocniej. I mydełkiem delikatnie będę je wyczesywać, ale zaczynam sobie od góry, którą wyczesuję sobie tak, jakbym chciała te włoski położyć do dołu, a górę do góry, tak żeby one się po środku, że tak powiem, zebrały i stworzyły mi po prostu efekt cieńszych brwi. O, widzicie? Różnica między tą a tą wydaje się no tak trochę cieńsza, więc jak ktoś nie chce może ekstremalnie zmieniać kształtu swoich brwi, bo nie wiem, bo jest teraz jakaś moda, to może chociaż spróbować po prostu sposobem jakimś tam wyczesywania, troszeczkę je zmodyfikować i zobaczyć, czy jest to coś, co się podoba. Mi się podobają zarówno grube, super grube, jak i super cienkie brwi i najchętniej tym zmieniała sobie codziennie inne i bleach brows i tak dalej, ale no nie lubię permanentnych zmian, więc takie chwilowe są dla mnie czymś fajnym, ale jakbym miała się zdecydować na to, żeby na przykład teraz je o połowę wyskubać, no to w życiu bym tego nie zrobiła. Szkoda by mi było po prostu moich naturalnych brwi. No i wiadomo, jak to bywało z tymi wyskubywanymi brwiami, nie? One czasami po prostu nie chciały za specjalnie odrosnąć. Więc tego nie robimy sobie. I jeszcze spróbuję troszeczkę, nie wiem czy nie zepsuję sobie sytuacji, ale wezmę troszeczkę tego podkładu, którego używałam i parę włosków sobie tak pomaluję delikatnie tym podkładem. Trochę zabawy, ale przy kosmetyczce miesiąca można, nie? Ostatnio te kosmetyczno-miesiączkowe... Dobra, źle to zabrzmiało. Makijaże z kosmetyczki miesiąca. Nie muszę wymyślać nowego słowa do każdego nowego zwrotu. Są takie troszkę bardziej właśnie odjechane. I widzę, że wam się to podoba, a mi się tym bardziej podoba, bo wiecie, że ja lubię takie rzeczy. Dobra, słuchajcie, lepiej nie będzie, cieniej już też się nie da, więc lecimy dalej. I ci, co śledzą mnie na moich social mediach, na Instagramie, TikToku, już pewnie wiedzą, że poczyniłam pewien zakup ostatnio. Paletkowy. I jest to oczywiście nowość od Cosmic Brushes, czyli paleta The Lovers walentynkowa, ale jak już składałam zamówienie, to stwierdziłam, że zamówię sobie jeszcze jedną paletę. I jest to paleta Undergrowth, również od Cosmic Brushes. Postanowiłam kupić również ją, ponieważ ostatnio robiłam przegląd sobie w moich cieniach pojedynczych i niektóre już są bardzo stare i wymagają wyrzucenia, część wyrzuciłam, po prostu wiecie, poprzeglądałam, co jest świeże, co nie. I uznałam, że po prostu niektórych kolorów zaraz będzie mi brakować. I stąd po prostu decyzja o tym, żeby kupić sobie jeszcze tą. Także mamy taką, która jest w przepięknych kolorach zieleni, kaki, jakichś takich właśnie rustykalnych brązów. No jest po prostu przepiękna, uwielbiam takie kolory, więc jest taka totalnie moja, taka totalnie dla mnie. Na Lovers to jest taka paleta, która ma dwie historie kolorystyczne, taką różowo-brzoskwiniowo-fioletową i niebieską
niebiesko-miętowo-zieloną, także tutaj też dużo się dzieje i już mogę Wam zdradzić, że zaczęłam nagrywać tą paletą odcinek. Nie jestem pewna dokładnie, kiedy się pojawi, ale nagrywam, na pewno będzie. No i tak pomyślałam właśnie, że dzisiaj może pomieszamy sobie dwie te palety, jakoś tak połączymy, żeby po prostu dać też przestrzeń do tego, żeby ona najbardziej jakoś tak wybrzmiała w odcinku, a dzisiaj zrobimy sobie jakieś takie mieszu fajne. Czy możemy przez chwilę docenić nazwy tych cieni, bo jest to taka właśnie paleta inspirowana trochę po prostu roślinnością, lasem i mamy właśnie takie nazwy typu vegetation, wegetacja, algi, na przykład fireflies, to są świetliki chyba, tak? Dobrze myślę? Roots, czyli korzenie, clay, czyli glinka, fungi, czyli grzyb, także wiecie, no takie dostosowane tematycznie. Bardzo mi się to podoba. Myślę, że musiała tak z jednej strony oka jakiś kolor, a z drugiej strony oka jakiś kolor. Także może zewnętrzne kąciki sobie zajmiemy tą, a wewnętrzne na przykład tą różową częścią, albo odwrotnie, coś w ten deseń. Zacznę od bazy, wprawdzie lekko różowej, ale to nie wpłynie nam akurat na ten makijaż, bo będzie troszkę wyrazisty. Oj, chyba czas tej bazy się kończy, słuchajcie. No. Kończy się. Pewnie normalnie, instynktownie wzięłabym zielenie na zewnątrz, a róż wewnątrz, więc zrobimy odwrotnie. Zacznę sobie od marsh i zaczynam go sobie wprowadzać w wewnętrzny kącik i blenduję sobie tak dosyć obszernie, bo będę sobie tutaj jeszcze ten kącik przyciemniać. Ależ mi się moja cera dzisiaj podoba. Jednak słuchajcie, podkład, który jest dobrze dopasowany, to jednak robi robotę. Ja dużo podkładów takich nie pode mnie używam, bo chcę je na przykład zużywać, ale właśnie jak użyję sobie raz na jakiś czas takiego mojego podkładu, to mam takie, kurde, jaką mam ładną cerę. Tu na dolnej powiece też trochę nałożę. Ależ ta zieleń jest piękna. Kocham takie kolory. Tak jak Wam mówiłam, ostatnio pozbywałam się trochę niektórych cieni, bo już po prostu był ich czas. Już niektóre śmierdziały, niektóre już nie malowały za specjalnie. I jak robiłam taki przegląd, to właśnie zauważyłam, że będzie mi pewnych kolorów tutaj brakować w mojej kolekcji, więc myślę, że będę musiała na chwilę low buy sobie odstawić i tak stopniowo sobie kupować jakieś tam cienie czy jakieś palety w konkretnych kolorach. Myślę, że i tak pójdzie na Cosmic Brushes, bo na przykład niebieskości wiem, że w Winter Wonderland są po prostu idealnie takie, jakie bym chciała. Jak mus to mus, ale taki wiecie, przyjemny mus. Oczywiście. No i teraz co? Może ten mniejszy pędzelek i pogłębiamy sobie ten wewnętrzny kącik. Wiem, że niektórzy z Was kolekcjonują paletki z Cosmic Brushes, więc jak macie więcej niż jedną, to możecie powiedzieć, którą lubicie najbardziej i której używacie najczęściej, po którą sięgacie najczęściej i którą byście tak, wiecie, polecali. No ja akurat moje ulubione mam, czyli Muse, ale powiem Wam, że Neutrals też bardzo często używam i Delicious Delights też bardzo często używam, bo tam ma takie fajne kolorki żywsze, kiedy potrzebuję takich żywych. Chyba jeszcze sobie trochę przyciemnie użyję sobie bark, czyli kory albo szczeku, ale chyba raczej chodzi o korę. To przechodzimy sobie do Lovers i może zacznę sobie od tego różyku tutaj. Oczywiście ta paleta również ma nazwy, które są tematyczne, takie jak Truth, Harmony, Loyal. Te kolory fajnie ze sobą grają i aż mi się przypomniał makijaż, jaki kiedyś robiłam chyba właśnie w odcinku z paletą Muse. Też właśnie połączenie takiego fioleto, różu i zieleni. Tam miałam chyba odwrotnie te kolory. No te kolory tak mi się podobają. Tu jeszcze sobie zaraz przyciemnimy trochę też ten zewnętrzny kącik. Ale miks tych kolorów, taki róż i zgniła zieleń.
petarda. Naprawdę. Spróbujcie sobie, czy w takiej kombinacji, czy w innym rozmieszczeniu tych kolorów. Myślę, że super. I lecę sobie z Harmony, czyli takim ciemnym fioletem. I dokładam sobie, buduję zewnętrzny kącik. Zobaczcie, jak to się pięknie przykleja. Jeden do drugiego cienia. Po prostu super. Biorę sobie troszkę bardziej puszysty pędzelek, żeby tu fajną taką chmureczkę jeszcze zrobić. Ła. Pięknie. Musiałam przybliżyć lusterko, bo chcę zrobić też dolną powiekę, a wiecie, nie chcę sobie wsadzić pędzla do oka, a udawanie, że wiem, co robię, a nie wiem, co robię, bo mam za daleko lustro, wiecie. Nie za bardzo. Wow. Wziąłam sobie jeszcze mniejszy pędzelek, żeby tutaj bliżej linii rzęs się dostać. Wracam sobie do tego jaśniejszego różu i jeszcze sobie troszkę tutaj bawię się tutaj w blendowanie i rozcieranie tej zewnętrznej części. I jeszcze wiecie, co zrobię? Ten fiolecik Harmony wsadzę sobie tu. Odrobinę. On nam tu nie zrobi wiele, może troszkę przyciemni ten kącik, ale tonami one jeszcze fajniej się, te dwie bryły zgrają nam tutaj. Pomyślałam, że w związku, iż mam taką beżowawą koszulę, złoty łańcuch, złote spinki, to może fajnym spoiwem tego makijażu oka i mojej stylizacji będzie jakieś takie właśnie złotko i wydaje mi się, że ten kolor będzie tutaj fajnie grał i może nam fajnie połączyć stylizację z makijażem. Więc nakładam na środek powieki i trzymam kciuki, że wyjdzie fajnie. Petardziątko. 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 A cień nazywa się Cordyceps. A na dole może coś innego. Może coś właśnie z fioletowej. Może ten Connection. I on jest taki fioletowo-niebieskawy. Fioletowo-niebieskawy, zielonkawy, farbowany lis. Wow. To jest taki, wiecie, multichromek, no nie? Bo to jest metaliczny u góry ten cień, a ten jest taki właśnie multichromowy. Fajnie właśnie, że w tych paletkach Cosmic Brushes zawsze jest chociaż jakiś jeden multichrom. To od razu podnosi level palety. No. Tak, wiecie co? Coś mnie jeszcze ciągnie. Ciągnie mnie do tego, więc spróbujmy go gdzieś jeszcze tutaj wsadzić. Co myślicie? Tu chyba siedzi dobrze. Może jeszcze troszkę w kąciczku tu? Nie wiem, czy to mi coś da, czy mi tutaj coś popsuje. Jak nie spróbujemy, to się nie przekonamy. Fajnie. Podobuję. Biorę sobie, dobra, już mogę tutaj się troszkę odsunąć. Biorę sobie czarną kredkę od Ireny Ellis, którą ostatnio złamałam, więc nie wiem, czy mi tutaj się utrzyma, czy mi zaraz wypadnie z opakowania. Ale obrysowuję sobie oko. Drugie też. Dodamy sobie jeszcze ciutkę bling bling. Słuchajcie, ta kolekcja Malumak, kolekcja ślubna, ona ma tak mocno iskrzące te pigmenty. Jest przepiękna. Kolory bardzo użytkowe, ale ta formuła po prostu tak iskrząca. Ja sobie nałożę troszkę najpierw kleju pod pigmenty i biorę sobie, to jest odcień Glow i nakładam w formie takich drobinek. Wow. Piękne to jest. Zabieram się za wytuszowanie rzęs porządnie. Ale wiecie co? Ten niebieski mi teraz tutaj jakoś tak... Coś nie teges. Nie gra mi. Wracam sobie do tej zieleni Marsh, tej i tutaj sobie trochę ten turkusik po prostu zasłonię, a tutaj sobie lekko to wytrę i nałożymy sobie coś błyszczącego tutaj, bo zdecydowanie jakoś bardziej widzę tutaj taki błysk i myślę, że użyję sobie tej paletki, ale my sobie dzisiaj skaczemy i odcienia Faithful. Troszkę
złotawy, troszkę różowy, więc będzie tutaj fajnie pasował. To była good decision. Nie każda wizja jest trafiona, a nawet jak jest trafiona, a czasami zmienimy zdanie, to po prostu zmieniamy wizję i wszystko jest gites. No. Pięknie. I ja widzę do tego looku takie korektorowe usta, w ogóle korektorowe usta wracają do łask. Widzę, że coraz więcej pomadek, szminek zostaje wypuszczanych w takich właśnie korektorowych odcieniach. Na przykład MAC ostatnio coś tam wypuszczał w tego typu kolorach. Ja korektorowej szminki nie mam, ale nic to nie szkodzi, moi drodzy, bo zwykły korektor też da radę. Oczywiście nałożymy sobie najpierw jakąś konturówkę. Ja użyję sobie mlecznej czekolady z Glam Shopu. I uwaga, bierzemy korektor. Co z tego nam wyjdzie? O kurde. Kozak. O kurczaki. No, do tego looku petarda. Petardziątko. Okej, myślę, że mamy to i efekt po prostu... Jestem zakochana. Powiem wam, że już tak na starcie, jak jeszcze nie zaczęłam nagrywania, to zastanawiałam się, czy ja do tej koszuli w ogóle coś dopasuję, że nie będzie się to jakoś tak gryzło, ale powiem wam, że właśnie fajny to daje vibe, że tu jest jakoś tak kolorowo, tu jest tak, wiecie, troszkę kloszard, bo koszula w kraty mi się zawsze tak trochę kojarzy, ale jakoś tak całokształt? Myślę, że git. No i moi drodzy, mamy to. Z makijażu jestem totalnie ukontentowana. Podoba mi się to bardzo, szczególnie właśnie jakoś tak właśnie z tą stylizacją, z tymi bladymi ustami. Nie wiem, co to ma w sobie, ale ewidentnie coś ma. Te takie cieńsze brwi. No podobuje mi się to, oczywiście nie jest to jakiś taki klimat dla każdego, więc dajcie mi znać, czy wy czujecie ten vibe, który ja czuję, czy totalnie nie wasza bajka. Mamy troszeczkę ciekawych rzeczy w tym miesiącu do używania, jakoś tak się jaram na tą kosmetyczkę bardzo, bo właśnie dawno nie używałam jakichś takich suchych rzeczy na policzki. Mamy oczywiście dwie paletki przecudowne, także no fajnie. Dajcie mi znać, co w tym miesiącu interesuje was najbardziej, co wpada do waszej kosmetyczki miesiąca i mam dla was takie małe wyzwanie makijażowe na ten miesiąc, abyście spróbowali, jeżeli weźmiecie jakąś paletę, użyć możliwie każdego cienia z tej palety, chociaż odrobinkę, chociaż ociupinkę, ale postawcie sobie wyzwanie, aby nie sięgać automatycznie tylko i wyłącznie po te takie ulubione kolory, ale żeby spróbować tak się wdrążyć w tą paletę i poużywać każdego koloru chociaż raz. Co by na to? Jeżeli nie chcecie przegapić kolejnych kosmetyczek miesiąca i macie ochotę sprawdzić, co zmaluję tymi paletami, to zachęcam was do subskrypcji tego kanału. Zostawcie po sobie jakiś ślad, kciuka do góry, komentarz i widzimy się w następnym odcinku i w sekcji komentarzy. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, pa pa!